Dobrze, to już możemy zacząć. Bardzo dziękuję wszystkim Państwu za przybycie. Ja się nazywam Amelmana. Mam przyjemność prowadzić tą sesję, która nazywa się Praktyki Nadziei. Mam nadzieję, że wyjdziemy z nich właśnie z nadzieją. Plan jest taki, że zaczniemy od wprowadzenia. Później będzie 5 minut, dosłownie 5 minut przerwy i przejdziemy do dyskusji z panelistami i panelistkami. Wprowadzenie zacznie Elżbieta Korolczuk, aktywistka, socjolożka związana z Uniwersytetem Warszawskim i Uniwersytetem Södertörn w Sztokholmie, która zajmuje się ruchami społecznymi, obywatelskimi, rodzicielstwem. Jest też autorką między innymi książki Kto się boi gender. Wydaje mi się, że więcej nie muszę przedstawiać, bo postać bardzo dobrze wszystkim znana, zwłaszcza osobom, które częściej przychodzą do Teatru Powszechnego, więc tak, dzień dobry jeszcze raz wam wszystkim i mam nadzieję, że to będzie pełna nadziei i ciekawa sesja. Dziękuję bardzo, ja też mam taką nadzieję. Muszę powiedzieć, że kiedy ten pomysł został mi przedstawiony, to miałam bardzo duże wątpliwości, a nawet szczerze mówiąc myślałam, że raczej się do tego zupełnie nie nadaje, ponieważ ostatnio bardzo rzadko odczuwam coś, co zawsze kojarzyłam z uczuciem nadziei. Raczej muszę powiedzieć, że jest mi ostatnio bliskie takie poczucie beznadziei, to znaczy takie poczucie właściwie bycia w sytuacji, z której nie ma zbyt wielu wyjść, a być może w ogóle żadnych, ale też takie bardzo silne poczucie, które myślę nie tylko ja podzielam, że świat nie idzie w dobrym kierunku. To znaczy, że nie możemy patrzeć w przyszłość z takim rodzajem zaufania i radości, takiego oczekiwania. I te uczucia, muszę powiedzieć, że bardzo mocno na mnie oddziałują i one stają się też częścią różnych dyskusji, różnych wymian, różnych rozmów. I między innymi dlatego pomyślałam, że jednak chcę to zrobić po to, żeby przyjrzeć się sobie i temu, co się dzieje w mojej własnej głowie, ale też przy okazji zobaczyć pewne zjawiska, pewne procesy z pewnego może dystansu. I dlatego też zaczęłam myśleć o tym, jak właściwie definiuję nadzieję, to znaczy, co to dla mnie jest nadzieja. I myślę, że mam tendencję, która może wam też nie być obca, do tego, żeby postrzegać nadzieję jako pewnego rodzaju emocję, która po prostu we mnie jest. To znaczy budzę się pewnego dnia rano i odczuwam po prostu coś, co powoduje, że patrzę z optymizmem w przyszłość. Że nadzieja jest pewnego rodzaju reakcją na świat zewnętrzny, że to świat zewnętrzny daje nam pewne sygnały, na ile powinniśmy, na ile jesteśmy w stanie patrzeć właśnie z optymizmem na to, co nas czeka, na to, co się będzie wydarzało, czyli jednym słowem, że nadzieja jest pewnym indywidualnym atrybutem nas jako jednostek. Po drugie, że jest po prostu pewnego rodzaju emocją, która się w nas rodzi i nami kieruje. I po trzecie, że ona jest reakcją na rzeczywistość w takim sensie, że to rzeczywistość daje nam sygnały, które tą nadzieję budują albo wręcz przeciwnie. I doszłam do wniosku, że jest to w gruncie rzeczy zupełnie sprzeczne z tym, jak nadzieję postrzegam w swoim procesie myślowym. To znaczy myślę sobie, że nadzieja jest de facto jednak pewnym wyborem określonej postawy wobec rzeczywistości. Że ona jest pewną pracą emocjonalną i poznawczą, w którą musimy się zaangażować. Rebeka Solnit, którą pewnie wszyscy znamy, czy czytałyście, czy czytaliście, cytuje Marię Popową, bułgarską pisarkę, która mówi o tym, że myślenie krytyczne pozbawione nadziei jest cynizmem, a nadzieja bez krytycznego myślenia ociera się o naiwność. I to jest właśnie ten moment przejścia, to znaczy ten moment, w którym uznajemy, że naszym celem nie jest bezpodstawny optymizm, ale że nadzieja osadza się w pewnym założeniu, które jest wyborem, założeniu, że każde działanie ma pewien efekt
że podejmowanie tych działań i to zaangażowanie jest pracą i że nawet jeżeli ten efekt nie przychodzi tak szybko i z taką siłą, jakbyśmy tego chcieli, to nasze działania i nasze zaangażowanie dokonują pewnych przesunięć w rzeczywistości. Czyli w tym sensie nadzieja jest pracą zaangażowania w rzeczywistość, a nie reakcją na rzeczywistość, tak? Która nam podsyła pewne scenariusze. I myślę sobie, że w tym sensie nadzieja jest czymś, co praktykujemy. Tak? Co praktykujemy w takim codziennym działaniu. I oczywiście jest tak, że w obliczu tego wszystkiego, co się wydarzyło w ciągu ostatnich kilku lat i w obliczu tej potwornej ilości zaangażowania, której od nas, jako od aktywnych osób, wymaga ta rzeczywistość, podtrzymywanie, praktykowanie nadziei staje się po prostu czasami zadaniem ponad siły. To znaczy ono jest to jest taki moment, w którym mamy poczucie bycia zalewanymi różnymi potrzebami zaangażowania, które zderzają się z naszymi ograniczeniami emocjonalnymi, praktycznymi. No, większość z nas nie jest aktywistami czy aktywistkami na pełen etat. Najczęściej nikt nam za to nie płaci, a nawet wręcz przeciwnie. Musimy w to inwestować swój czas, swoje pieniądze, swoje emocje. To oznacza, że to działanie w praktyce będzie miało bardzo różne skale, ale to oznacza też, że możemy znaleźć pewne sposoby działania, które są możliwe w danym momencie. Ja pamiętam tą chwilę, kiedy wybuchła ta część konfliktu w Ukrainie, czyli po prostu wojna na taką po prostu pełną skalę. I to był taki moment, w którym poczułam się zupełnie bezradna w obliczu ilości potrzeb i ilości tego zaangażowania, które było oczekiwane i konieczne. I takim sposobem na to było wybieranie jednej drobnej rzeczy, którą można było zrobić w ciągu dnia. Tak? To znaczy to zaangażowanie może być skalowalne, ale powinno być cały czas podtrzymywane. Tak? Tą rzeczą może być zorganizowanie butów człowiekowi, który dotarł tutaj bez butów. To może być zaangażowanie się w kolektyw, który na przykład dystrybuuje jedzenie, ale to może być też zorganizowanie politycznej demonstracji, która pokazuje nasze postawy. Ale myślę sobie, że jak obserwowałam ten proces swojego własnego myślenia, to zidentyfikowałam 3 sposoby myślenia, czy 3 postawy, które moim zdaniem sprawiają, że bardzo trudno jest nam pielęgnować nadzieję, a za to łatwo pogrążyć się w beznadziei. I o tym chciałabym dzisiaj powiedzieć. Po pierwsze, myślę sobie, że to jest ciekawe, że jesteśmy w teatrze i wiele osób, które tutaj zajmuje się sztuką, a mimo to, i sztuka zresztą w ogóle zawsze była takim polem działania, w ramach którego budowano pewne utopie, pewne fantazje, pewne wyobrażenia dotyczące przyszłości. I moim zdaniem w ostatnim czasie w dużej mierze porzuciliśmy ten trop. To znaczy, po pierwsze porzuciliśmy wiarę w siłę fantazji jako sposób na wyobrażanie sobie pewnego nowego świata, który jest w stanie spełnić nasze oczekiwania i potrzeby. A po drugie, jesteśmy coraz bardziej skłonni myśleć o przeszłości i o tym, co możemy z niej uratować, a nie o przyszłości i tym, co możemy w niej zdobyć. I to jest bardzo dziwne, bo kiedy analizowałyśmy z Agnieszką Graf działania antygenderystów i prawicowych populistów, to oni mają taką tendencję do takiego golden ageizmu, tak? Czyli że tam był kiedyś taki złoty wiek prawdziwej rodziny, w którym ona tak wspaniale funkcjonowała, kobiety były kobietami, a mężczyźni byli mężczyznami i tak dalej, i tak dalej. I oczywiście ja wiem, że tego świata nigdy nie było, ale oni w bardzo taki przekonujący sposób opisują przeszłość jako coś, co może nas wyprowadzić w
przyszłość. Tymczasem ja, mimo tego, że nie przypominam sobie żadnego złotego wieku, do którego mogłabym wrócić i powiedzieć, tak, to jest właśnie to, co chciałabym uzyskać i co chciałabym w przyszłości osiągnąć, to wciąż jednak jestem bardziej zakotwiczona w jakimś myśleniu o przeszłości, o tym, co się udało zdobyć i co musimy ochronić. Tak? Musimy ochronić, nie wiem, demokrację, albo musimy ochronić jakieś minimum po prostu praw kobiet, które udało się zdobyć. Albo musimy ochronić jakiś rodzaj lewicowego myślenia, który jest w tej chwili zagrożony. Ten instynkt ochrony i ten instynkt zakorzenienia w przeszłości powoduje, że w zasadzie odklejamy się od myślenia o fantazji jako sposobie budowania nowej rzeczywistości. I dla mnie dosyć przełomowym doświadczeniem było doświadczenie tutaj, na tej małej scenie Teatru Powszechnego, gdzie zostałam zaproszona do wzięcia udziału w spektaklu Radio Maria. Jak byliście, to wiecie, jak nie, to powiem, że jest to spektakl o końcu Kościoła katolickiego w Polsce, który ma nastąpić w tym roku. I ja jestem socjolożką, znaczy ja opisuję rzeczywistość i moja fantazja jest, powiedziałabym, dosyć ograniczona, ale to było bardzo ciekawe doświadczenie w takim sensie, że kiedy musiałam sobie wyobrazić i opowiedzieć, jakie czynniki doprowadziły do tego końca, to uświadomiłam sobie, że nie muszę niczego wymyślać w zasadzie. Znaczy ja muszę tylko je zobaczyć. Czyli stwarzam rzeczywistość, w której te elementy, które już są na swoim miejscu, zaczynają działać, tak? Zaczynają to tsunami, które zalewa tą potworną instytucję, jaką jest Kościół katolicki, moim skromnym zdaniem. W tym sensie spektakl Rozy Sarkasjan jest takim ćwiczeniem w wyobraźni i uświadomiłam sobie też, co on w ogóle robi ludziom. To znaczy, ten spektakl się zaczyna od dwóch w ogóle nieśmiesznych, powiedziałabym bardzo takich dramatycznych monologów Oksany Czerkaszyny, aktorki głównej w tym spektaklu. I często jest tak, że ludzie zaczynają się śmiać już wtedy. Ja po prostu miałam takie, że tak siedzę i tak z czego oni się śmieją. Ale okazuje się, że ten spektakl jest w ogóle bardzo śmieszny i ludzie po prostu mają taką potrzebę uczestniczenia w takim zbiorowym egzorcyzmie nad truchłem Kościoła katolickiego, że te emocje po prostu wzbudzają się już w zasadzie przez sam fakt, że siedzimy na tej samej sali i uczestniczymy w tym spektaklu, uczestniczymy w tym wydarzeniu, uczestniczymy w tej rozmowie. I myślę sobie, że to nasze skupienie na pewnym racjonalnym dyskursie, na używaniu danych, na używaniu faktów. Oczywiście ja jestem do nich bardzo przywiązana, bo robię badania, więc jakby zawsze muszę wiedzieć, skąd ja wiem to, co wiem i dlaczego wiem to, co wiem, albo mi się tak wydaje. Ale w procesie politycznym to odpuszczenie sobie fantazji i spektaklu i tego uczestnictwa w wyobrażaniu sobie świata jest ogromnym błędem, bo to właśnie to uczestnictwo i ta fantazja powoduje, że nadzieja się ma czym żywić, tak? Że ona ma to podglebie, że ta grzybnia zaczyna wystawiać małe grzybki, chyba tak trzeba to określić. I myślę sobie, że to jest jeden krok ku temu, żeby tą nadzieję w nas pielęgnować, a jednocześnie ją praktykować. Druga kwestia to jest myślenie moje własne, które sobie uświadomiłam, że nadzieja jest jakimś moim atrybutem, charakterystyką indywidualną, podczas gdy nadzieja rodzi się w relacji. Ona jest w pewnym sensie relacją. Przypomina mi się, chciałabym tutaj zacytować taki fragment badań Beaty Kowalskiej, która rozmawiała z ludźmi zaangażowanymi w pierwszą Solidarność jeszcze w początku lat 80. I ona mówi o czymś takim. To jest właściwie relacja osoby, która była zaangażowana. Wtedy w latach 81 ludzie poczuli, że każdy musi coś zrobić, każdy musi dać coś z siebie. To, że w Solidarności znalazło się prawie 10 milionów ludzi, to nie był tylko owczy pęd. To nie było tak, że wypada.
ludzie czuli, że trzeba w tym być, że po prostu nie sposób nie być w tym. Był taki zachwyt, taki entuzjazm. W ludzi wstąpiła jakaś ogromna nadzieja i strasznie dużo ludzi, bardzo dużo ludzi w pełni zaangażowało się w Solidarność, w różne dziedziny. Oni chcieli zmieniać właściwie wszystko, co ich dotyczyło. Jedni zajmowali się zdrowiem, inni nauką, inni, no nie wiem, związkami zawodowymi, gospodarką, prawem. Każdy chciał coś zrobić. Było tak ogromne ludzkie zaangażowanie. Oczywiście ten moment masowego zaangażowania ma swoją dynamikę. On nie może trwać wiecznie, ale myślę sobie o tym, że nie ma nadziei bez wspólnoty i bez praktykowania nadziei jako sposobu bycia ze sobą. I myślę sobie, że nadzieja żywi się właśnie tymi codziennymi praktykami solidarności, tym, co filozofka Ewa Majewska opisuje jako słaby opór, czyli ten nieheroiczny, nie skupiony na wybitnej jednostce, która na tym białym koniu wjeżdża i nas wszystkich ratuje, ale raczej skupione na codziennych działaniach, na tych przesunięciach rzeczywistości, i te działania nie tyle mają zaprzeczać naszej kruchości, słabości, naszym lękom, co one je akceptują, a nawet wyrastają z tych lęków i z tej słabości. A jednym słowem jest to praca w relacji. Ona nigdy nie jest naszym po prostu, nadzieja nigdy nie jest naszym indywidualnym atrybutem. I trzecia rzecz, która wydaje mi się niezwykle ważna, to fakt, że ta beznadzieja, ona naprawdę świetnie z kolei się ukorzenia w przekonaniu, że ludzie są spójni w swoich poglądach i że oni się zasadniczo nie zmieniają oraz że efekty ich czynów są zamierzone. I to może być paradoksalne, bo oczywiście my chcemy myśleć o sobie jako o spójnych jednostkach. Chcemy uznawać, że no raczej się nie zmieniamy, a jeżeli już to na lepsze, ale zasadniczo my jesteśmy już ukształtowani czy ukształtowane oraz, że efekty naszych czynów są zamierzone. Chciałabym wam pokazać dwa zdjęcia i tutaj poproszę o pierwsze, które prawdopodobnie znacie. Na pewno się z nim kiedyś spotkaliście. Kojarzycie to zdjęcie? To jest zdjęcie ze Stanów Zjednoczonych, zrobione 4 września 1957 roku w Little Rock Central High School. To jest moment, kiedy zaczęto proces desegregacji na południu Stanów Zjednoczonych. I to jest ta czarna dziewczyna, która idzie po prostu przerażona wśród tego wrzeszczącego tłumu, to jest Elizabeth Eckford. Jedna z 9 osób, które wtedy przybyły do tej szkoły i które miały zacząć tam naukę, a za nią utrwalona w takim geście wściekłości i nienawiści jest Hazel Bryan. Hazel Bryan miała wtedy 15 lat, chociaż ona wygląda tutaj na starszą i w ogóle wydaje się dorosłą osobą i też tak były oceniane w ogóle jej czyny. Widzieliście to zdjęcie? Tak, znacie to zdjęcie, prawda? A czy znacie historię Elizabeth i Hazel? Nie. No właśnie, to jest też fakt, że zazwyczaj znamy tylko pewną część historii, a potrzebujemy całej opowieści, żeby ją zrozumieć. Otóż okazuje się, że Hazel, która była wtedy 15-latką, trafiła tam w gruncie rzeczy przypadkowo. To znaczy ona nie była zaangażowana w żadne ruchy rasistowskie czy białej supremacji. Była po prostu nastolatką. Jej ojciec był konserwatywnym weteranem II wojny światowej, który żył z zasiłków i był raczej takim niezbyt miłym człowiekiem. Ona tam trafiła i porwana dosyć mocno tą emocją, stanęła tam i zaczęła wrzeszczeć. I to zostało utrwalone na zdjęciach. I te zdjęcia obiegły właściwie bardzo wiele mediów, stały się taką ikoną po prostu rasizmu w Stanach Zjednoczonych. Ale historia Hazel się tutaj nie kończy, bo ona najzwyczajniej w świecie zawstydziła się tym zdjęciem i tym momentem i zaczęła się zastanawiać, co ona właściwie tam robiła i jak to się wydarzyło. Na ten temat powstała książka, którą napisał David Margolick. I to jest historia
dwóch osób, które znalazły się zupełnie przypadkowo w tym miejscu. Znaczy, akurat Elizabeth nie przypadkowo, no ale powiedzmy, że Hazel była tam w dużej mierze to był niezbyt przemyślane działanie. Hazel, według tego, co opisuje Margolik, w pewnym momencie zadzwoniła do Elizabeth i przeprosiła ją za swoje działanie, a później w trakcie swojego życia angażowała się w różne lokalne działania na rzecz czarnej społeczności w Stanach Zjednoczonych, co w takim małym, wiejskiej społeczności, jak sami rozumiecie, raczej ani nie było popularne, ani specjalnie nie przysparzało przyjaciół. Co więcej, one się w pewnym momencie spotkały. Odnaleziono Hazel i Elizabeth, która... No jej życie było niezwykle ciężkie, bo te osoby, które miały zacząć uczyć się w tej szkole, rzeczywiście zaczęły, były tam przez rok, ale były obiektem potwornej nienawiści i gnębienia. I te doświadczenia oraz problemy zdrowotne, problemy rodzinne spowodowały, że Elizabeth Eckford nigdy w zasadzie nie zrealizowała swojego potencjału, który niewątpliwie miała, bo była niezwykle zaangażowaną, inteligentną, chłonną wiedzy młodą osobą. Ale one się spotkały w 1997 roku na 40-lecie tego wydarzenia, czyli na 40-lecie tego momentu desegregacji szkoły. I co jest jeszcze dziwniejsze, one się zaprzyjaźniły. Znaczy, okazało się, że jest wiele cech, które je łączą. Obie były trochę outsiderkami, obie były bardziej introwertyczne, obie doświadczały różnych rodzajów wykluczenia, chociaż oczywiście w żaden sposób nie można porównać wykluczenia towarzyskiego Hazel z tym, co przeżywała Elizabeth. Ta historia to nie jest historia lukrowana, ponieważ koniec końców ta przyjaźń nie przetrwała. Za wiele je różniło i też okoliczności społeczne, powiedziałabym, nie były jakoś specjalnie przygotowane do tego, żeby je przyjąć jako przyjaciółki. Ale to, co mnie w tej historii uderzyło, to są dwie rzeczy. Po pierwsze to, że znając tylko jedną część tej historii, dostajemy wizerunek potwornej rasistowskiej przemocy, która wydaje się zamierzona, która wydaje się reakcją osoby, o której po prostu patrząc na to zdjęcie wiemy, że jest rasistką, że jest kimś złym. Proszę o drugie zdjęcie. Tymczasem okazuje się, że po pierwsze to nie jest cała historia tej osoby, po drugie, że ta osoba potrafiła się zmienić, trochę jak Kathleen Blee opowiada o kobietach, które wspierały Ku Klux Klan. Część z tych osób po prostu wychodzi z ekstremistycznych prawicowych ruchów i stara się naprawić swoje działania. I że ten rodzaj spotkania przynajmniej, który wydaje się niemożliwy, jest w rzeczywistości nie tylko możliwy, ale się wydarza. I to jest w zasadzie już koniec mojego dzisiejszego wprowadzenia. To znaczy to, jakie opowieści sobie opowiadamy, w dużej mierze determinuje to, na ile jesteśmy gotowi czy gotowe praktykować nadzieję, ją pielęgnować i wyobrażać sobie, że ona w ogóle jest możliwa. I zakończę słowami Ingi Iwasiów, której słuchałam kilka dni temu i te słowa jakoś bardzo we mnie zapadły i je sobie zapisałam i mam nadzieję, że one gdzieś przetrwają, a może Inga je po prostu też gdzieś zapisze. Ona opisała nasz obowiązek czy nasze pragnienie zmieniania świata jako konieczność uparcie trwania w środku świata ze swoimi opowieściami. Ona mówi o tym, że nie wiem, czy ona użyła słowa nadzieja, ale ja go użyję. Myślę sobie, że nadzieja to jest właśnie to trzymanie upartych posterunków oporu, w których jest gotowość do relacji, w których jest gotowość zawierzenia fantazji, w których jest gotowość dostrzeżenia całej historii i zobaczenia jej możliwych, pozytywnych zakończeń. Dziękuję.
Bardzo dziękuję. Szczerze mówiąc, trudno było mi sobie wyobrazić lepsze wprowadzenie do naszej rozmowy, która się odbędzie za te 5 minut z udziałem panelistów i panelistek. Zapisałam sobie bardzo wiele rzeczy z twojego wystąpienia, ale najbardziej, do których chciałabym się odnieść, które będą wybrzmiewać trochę w naszej dyskusji, to właśnie to rozumienie nadziei jako pracy emocjonalnej i też pracy takiej wspólnotowej po prostu, którą się wykonuje nawet niekoniecznie celowo, tylko po prostu gdzieś, którą się robi, takiej codziennej właśnie roboty solidarności, która przysparza tą nadzieję, niekoniecznie od początku właśnie w masowym zrywie, ale właśnie w tej grzybni, z której potem masowy zryw jest w stanie się jakkolwiek wykształcić, ale przede wszystkim też o nadziei jako relacji, o relacjach społecznych, ale też relacjach po prostu takich bardzo osobistych i też relacjach wewnątrz jakichś społeczności, które stawiają opór. No, o tych relacjach będziemy na pewno gadać. One mi dają dużo nadziei osobiście. O właśnie jakichś nieoczywistych sojuszach, też różnych walk społecznych. No to tak, to o tym będziemy gadać i bardzo się cieszę, że będziemy mogli to jakoś pogłębić i bardzo, bardzo dziękuję za to wprowadzenie. Myślę, że podzielacie moje zdanie, że było intelektualnie bardzo stymulujące do dalszej naszej dyskusji. Dziękuję. Nazywam się Amelmana i mam zaszczyt prowadzić tę dyskusję. Ta sesja nazywa się właśnie Praktyki Nadziei, dlatego że nie tylko jest poświęcona nadziei, ale właśnie tym praktykom i konkretnym praktykom społecznym, konkretnym wydarzeniom, które posłużą tutaj dla nas trochę jak takie case studies, po prostu taki punkt wyjścia do głębszej refleksji o tej naszej przyszłości, o tym, jak możemy się organizować lepiej, skuteczniej, ale też przyjemniej i budować też tą nadzieję, być dla siebie nadzieją. I zacznę może od tego, że przedstawię naszych panelistów. I tak, zaczynając może od Barbary Siegieńczuk i Andrzeja Bąka ze Stowarzyszenia Zielony Żurawlów. To oni byli motorem napędowym protestów w Żurawlowie w 2013 roku. Były to protesty przeciwko wydobyciu gazu łupkowego właśnie z terenów Żurawlowa i okolic. Była tam też prowadzona okupacja, w której właśnie Andrzej z Barbarą uczestniczyli. Ta okupacja trwała 400 dni i zakończyła się sukcesem, wycofaniem firmy Chevron nie tylko z terenów Żurawlowa i okolic, ale w ogóle z całej Polski. Więc brawa. Tak. Też jest z nami Ola Ziemiańska, działaczka i współzałożycielka kolektywu Szpila, czyli takiej inicjatywy, którą być może kojarzycie, jeśli chodzicie na protesty obywatelskie, strajk kobiet i tak dalej. To jest kolektyw antyrepresyjny, który zapewniał pomoc prawną osobom zatrzymywanym na wszelkiego rodzaju protestach w ostatnich latach, oczywiście postępowych protestach. I zapewniali wsparcie właśnie prawne osobom zatrzymanym i ciąganych po sądach. Jest też z nami Marek Bejlin. Jest też z nami Marek Bejlin, dziennikarz od dawna związany, bo chyba od lat 90., tak, z Gazetą Wyborczą. Dobrze, tak, ale też z doświadczeniem walk społecznych właśnie okresu Solidarności lat 70. i 80. Jest też poza tym intelektualistą, autorem między innymi wydanej ostatnio książki Klimat, lewica, siostrzeństwo i ta perspektywa, mam nadzieję właśnie, którą ujmujesz w tej książce, też się w naszej dyskusji pojawi. Więc tak, pomysł na to spotkanie jest taki, że porozmawiamy sobie trochę o Żurawlowie, potem porozmawiamy trochę o Szpili, potem przejdziemy do dyskusji. Właśnie Marek dał nam takie wprowadzenie trochę, już mam nadzieję, później uda się otworzyć dyskusję do tego, no właśnie, co z tego wynika, co z tego możemy czerpać, co dalej, tak, no nie będę uprzedzać dyskusji może przed faktem. Jeśli zdążymy i będzie czas, to mam nadzieję, że będziecie chcieli się Państwo w tą dyskusję jakoś aktywnie włączyć.
Zaczynając właśnie od przykładu Żurawlowa. Żurawlów no to jest przykład walk z 2013 roku przeciwko wydobyciu gazu łupkowego. Nie wiem, czy wszyscy Państwo pamiętają albo kojarzą te protesty, więc w ramach wprowadzenia poproszę o puszczenie zdjęć, które będą nam taką trochę dały wizualne wprowadzenie w atmosferę tamtego okresu. I to są zdjęcia, które autorstwa Andrzeja, który uczestniczył w tych protestach. A po tych zdjęciach puścimy też sobie później krótki filmik. Oczywiście, właśnie chciałam poprosić o Twoje słowo komentarza, wprowadzenie do tych. Może powiem najpierw, jaka była przyczyna, że stanęliśmy tam i zablokowaliśmy Chevron. Chodzi o taką technologię, która nazywa się fracking, po polsku szczelinowanie hydrauliczne, które polega na tym, że wierci się głęboko do ziemi, nawet do 3-4 kilometrów w poszukiwaniu gazu łupkowego. I to grozi awarią, która może zatruć wody podziemne, wody zbiorników podziemnych. Na terenie Lubelszczyzny i nie tylko, aż właściwie od Tomaszowa Lubelskiego po Warszawę są 3 główne zbiorniki wód podziemnych, wody pitnej. Jeżeli nastąpiłaby awaria przy takim wierceniu, wodę mamy taką, ale ze sklepu. Koniec wody pitnej, a awarie się zdarzają. Pamiętamy, co było w Zatoce Meksykańskiej. Niby firma wielka, BP, wszystko bezpieczne i tak dalej, a jednak awaria nastąpiła. I prawdopodobieństwo wystąpienia czegoś takiego zawsze jest. I my o tym dowiedzieliśmy się i dlatego stanęliśmy tam, no, mówiąc w cudzysłowie okoniem, i nie daliśmy nawet łopaty wbić w tym miejscu, żeby Chevron wywiercił cokolwiek w tym terenie, bo znajdował się na głównym zbiorniku wód podziemnych. To była pierwsza przyczyna. Druga przyczyna jest taka, że wynika ona z naszego prawa. Mianowicie do katalogu celów publicznych zostało wpisane wiercenia za poszukiwaniem gazu łupkowego. Czyli ten, kto udokumentuje, że są złoża, ma prawo wywłaszczeń danego terenu. Ten teren staje się terenem górniczym, a na naszym terenie są najbardziej żyzne ziemie. Takich ziem w Polsce, ziem pierwszej kategorii, jest 1%. Słownie 1% w Polsce ma kategorię pierwszą kategorię ziemi uprawnej. I tam są rolnicy, którzy produkują i którzy żywią. Jeżeli by nastąpiły awarie, to koniec ze sprzedażą płodów rolnych. Rolnictwo nie ma racji bytu. To był drugi element, który zaważył na tym, że protestowaliśmy i skutecznie wyparliśmy tą firmę. A dodatkowym jeszcze argumentem było to, że firma w momencie, kiedy zaczynała pracę, nie miała ważnej koncesji. I to był nasz atut w tym, żeby się bronić. I w sumie obroniliśmy się, bo trwało to, cała ta pełna blokada trwała 400 dni, bo od czerwca 2013 roku do lipca 2014 roku poprzez rozprawy sądowe i tak dalej, ale w ogóle sprawa zaczęła się jeszcze w styczniu, właściwie w grudniu 2011 roku. Potem był pierwszy atak Chevronu w marcu 2013 i po roku znowu w czerwcu zaczęło się już totalna blokada, a blokada polegała na tym, że nie dawaliśmy nic zrobić na tym terenie, które Chevron wydzierżawił. A wydzierżawił tam około, już nie pamiętam, chyba 3 hektarów żyznej ziemi od rolników, którzy nie zdawali sobie z tego sprawy, na czym sprawy polegają. Dopiero poprzez nasze działania uświadomiliśmy, czym to grozi i jak to wszystko wygląda. No i sprawa się rozszerzyła w zasadzie na całą Polskę i nie tylko, bo praktycznie z całego świata przyjeżdżali do nas ludzie. Tam na niektórych zdjęciach będą flagi, które były przywożone przez delegację tych ludzi. W sumie naliczyłem ich chyba 9 czy 11 nawet. I to ze wszystkich kontynentów, od Ameryki Południowej po Australię, już nie mówiąc o Europie. Także podczas trwania tej blokady mieliśmy bardzo dużo wizyt ludzi, którzy nas popierali w niektórych miejscach na świecie. Nawet to, co
u nas się działo, spowodowało podobne efekty tam, gdzie inne firmy, nie tylko Chevron, próbowały wiercić w poszukiwaniu gazu łupkowego. Między innymi, nie wiem, może ktoś pamięta, była taka miejscowość Balcombe w Wielkiej Brytanii, to jest hrabstwo Essex chyba, gdzie firma Quadrilla próbowała wiercić i w wyniku wizyty jednego z naszych przedstawicieli na zaproszenie jednego z europosłów z Francji, Quadrilla została zablokowana i nie dopuszczono do wierceń. Również w Rumunii było podobnie. Tam też te protesty, które zresztą były też relacjonowane nawet i przez pierwszy program TVP, również były zainspirowane przez ludzi z Żurawlowa. Podobnie było w Czechach. Czesi wprowadzili moratorium na poszukiwanie gazu po wizycie u nas. Była u nas wizyta samorządowców w Żurawlowie, to było chyba w sierpniu 2012 roku, o ile się nie mylę, i po tej wizycie Czesi wprowadzili moratorium. To tak tytułem wstępu krótko, o co chodzi i dlaczego to wszystko się działo. Bardzo dziękuję. No właśnie i dlaczego o tym też dzisiaj jest ważne, żeby pamiętać i żeby o tym rozmawiać? No po pierwsze dlatego, że sama kwestia gazu łupkowego, no wasz protest 2013 rok wiadomo, ale po pierwsze jakby no, traktując właśnie, odnosząc się trochę do tej grzybni, o której mówiła profesor Korolczuk, no to właśnie mamy tą perspektywę jakby pierwszych takich najbardziej skutecznych działań ochrony dóbr wspólnych, ochrony przyrody po prostu właśnie tam w Żurawlowie na skalę, która w zasadzie no, jest niespotykana wśród, nie tylko właśnie w Polsce, ale też tak jak mówisz, dzięki temu udało się wiele sukcesów osiągnąć również na tym polu na świecie, w innych miejscach. Natomiast też no, kwestia niezależności energetycznej, która dzisiaj pojawia się bardzo i na przykład głosy już na nowo się pojawiają również na łamach na przykład właśnie Gazety Wyborczej ostatniej i tak dalej, żeby jednak sięgnąć po ten gaz łupkowy być może, no bo właśnie niezależność energetyczna. Oczywiście to są głosy, które na razie jakby ja bym nie przykładała do nich osobiście zbyt dużej wagi, ale sam fakt jakby tego, no właśnie pamiętania tych konfliktów i tego i też zarazem doświadczenia tych protestów, no wydaje mi się, że jest bardzo cenne, żeby w ogóle myśleć o ruchach ekologicznych dzisiaj i jak się organizować dzisiaj na polu walki o dobra wspólne, ale też o ochronę tak, naszych społeczności lokalnych. Wody, przede wszystkim ochronę wody. Bez gazu można żyć, bez wody chyba nie. Ja też powiem gwoli wprowadzenia, że przed tym głównym forum tak naprawdę długo przygotowywaliśmy się do tego spotkania tutaj, bo też robiliśmy wywiady, byliśmy kilka razy w Żurawlowie, robiliśmy wywiady ze społecznością lokalną tam i też mamy taką krótką dokumentację tych naszych wyjazdów, którą poproszę, żebyśmy puścili teraz właśnie film, a później jak będziemy jeszcze, wrócimy do rozmowy, dalej to w tle... W tle mogą lecieć zdjęcia. Tak, w tle mogą lecieć zdjęcia, dokładnie. Więc proszę o puszczenie filmu, który nas wprowadzi trochę w klimat dzisiejszy, z jaką perspektywą dzisiaj wchodzimy w ten temat. Takie działanie na naszych emocjach
emocjach i takie trzymanie nas w takim ciągłym strachu przez ponad rok czasu, to odbija się na psychice bardzo. Było nam tak strasznie ciężko wrócić do takiego normalnego życia. I dobrze, że to wszystko było w lipcu, czyli tutaj już takie żniwa na całego, później te prace polowe, bo myślę, że gdyby to było w zimie, to byłoby nam o wiele trudniej. Cała wasza opowieść jest chyba jakąś opowieścią o takiej stopniowej utracie w ogóle jakby w wiarę i sens w państwo trochę. Całkowicie. My po prostu wszystko robiliśmy zgodnie z literą prawa i próbowaliśmy jak gdyby na tym się opierać i być takimi strażnikami obrony tego prawa. Skoro takie jest prawo i wszyscy obywatele w naszym kraju muszą się dostosować do tego prawa, no to dlaczego taka korporacja jest traktowana na zupełnie innych zasadach? Dlatego, że już na samym początku wiedzieliśmy, że firma Chevron nie ma ważnej koncesji, czyli nie miała prawa tu cokolwiek robić. My jak się to wszystko dowiedzieliśmy, poszliśmy do sołtysa i dowiedzieliśmy się od sołtysa, że to tak nie jest, że to jest bezpieczne, że to właśnie Chevron u nich był, że co prawda oni tego pola nie dzierżawią, ale że oni tu wynegocjowali właśnie same takie pozytywne rzeczy, które Żurawów może zyskać jako wieś. No i tu w tym momencie się okazało, że te nasze drogi się rozjeżdżają, że my znamy to jakoś tak z drugiej strony, że to nie jest takie różowe, a oni są tacy zachwyceni. Nie? I tu nam się wydawało, że jeżeli przedstawimy te argumenty, no to sprawa będzie pozamiatana natychmiast. Nie? A tutaj nie. No i tak powoli coraz większy był taki w nas bunt. Dlaczego my, obywatele polscy, jesteśmy traktowani na innych prawach niż koncerny? To trwało rok czasu, ponad rok czasu. Te 400 dni. I my po prostu przez te 400 dni obnażyliśmy tak ten nasz system polityczny całego naszego Że nie moglibyście trochę w niego wejść. że po prostu my wiedzieliśmy, w ogóle zorientowaliśmy się, jacy ludzie pełnią funkcje na odpowiedzialnych stanowiskach, którzy praktycznie nie mają żadnej wiedzy. Są niekompetentni. To jest niezależne od partii, prawda? Niezależne od partii. Nie mają żadnego wykształcenia w tej sprawie. No my też nie mamy, ale my posiedliśmy tą wiedzę, bo zostaliśmy zmuszeni do tego, żeby się tego nauczyć. A cały ten protest nie zabił w nas takiego ducha, żeby być obojętnym na na czyjąś krzywdę, nie? Stajecie się obojętni na system, ale nie na krzywdę. A nie na krzywdę. I tu, gdzie możemy pomóc, to będziemy pomagali, ale na pewno nie będziemy się włączać, bo jeden z posłów ma do nas pretensje, Sachajko, że pod Zamościem tam były protesty odnośnie Chodziło o wysypisko śmieci. Że dlaczego my nie daliśmy im nie wsparcia. Ale my nie jesteśmy ludźmi do wynajęcia. I będziemy się włączać tam, gdzie coś się dzieje. No. Jesteśmy tu, teraz i tu. Bronimy tutaj swojego kawałka nieba. No. Co negatywne? No pieniędzy mieliśmy 2 lata życia, losu więcej, 3 lata. Więcej. No, nic na to nie poradzimy. A w tej chwili staramy się żyć spokojnie. Znaczy się... Tak jak sobie założyliśmy, kupiliśmy sobie ten domek. Powiem od siebie. Ja tak mówię, że zawsze jak gdzieś jest tam w jakimś bloku wybuch gazu, gdzieś coś tam się zadzieje takiego,
no to rodziny są objęte jakąś taką pomocą psychologiczną, a my zostaliśmy sami. Ja myśląc też i o was, i o naszych spotkaniach, które mamy od jakiegoś czasu, myślę sobie, że wbrew pozorom to jest wszystko bardzo polityczne, tylko jakby partie i programy jakby zastępuje serce. Tylko tego nie da się robić w parlamencie, tylko jakby ze znajomymi po sąsiedzku, czy właśnie z ludźmi, którzy są blisko, a potrzebują pomocy. Ale pomoc Ukrainie to nie była pomoc polityczna, bo nasz rząd Ona nie była inspirowana politycznie, Nie tylko była to od nas inspirowana. tutaj. No i no to tak tak jak z tymi maseczkami. To wszystko wyszło oddolnie. Pomoc drugiemu człowiekowi. Chwilą, kiedy oni wyjechali, no była radość. Taka, można powiedzieć, spontaniczna radość, krótka. Ale bardzo długo siedział w nas taki duży stres. Każdy telefon to wywoływał u nas od razu stres. Generalnie otworzyłam się na ludzi, może tak. To było powszechnie. Że nie oceniam ludzi z wyglądu. Nie oceniam ludzi, którzy są jakoś tam zaszufladkowani. Ważne jest, jacy są ci ludzie, co oni wnoszą, ile serca mają, nie? I to właśnie oni nie są obojętni na krzywdę ludzką, na to, co się dzieje w naszym kraju. No ja bym chciała w zasadzie zapytać, jak myślę o tym, co na przyszłość nam z tego wynika, no to oprócz tego, że z jednej strony właśnie bardzo porażające jest to poczucie takiej beznadziei w tym sukcesie jednak, nie? I jakby tego, że ja pamiętam, że jak przyjechaliśmy do was pierwszym razem, to powiedzieliście, że nie chcecie o tym gadać, bo już macie po prostu dosyć tak emocjonalnie i że jest to dla was bardzo trudne przeżycie. Ale też, no właśnie, to, co jest jedną z też bardzo ciekawych aspektów waszej walki, to są te sojusze, które wam się udało zbudować. To, co mówiłeś, Andrzeju, o tych sojuszach międzynarodowych, które wpłynęły po prostu na walki społeczne w innych krajach. Wy byliście kilkunastoosobową społecznością w zasadzie, okupującą przez 400 dni tą ziemię. Ale też na przykład właśnie takie nieoczywiste sojusze, jak ty, Barbara, mówiłaś, że właśnie nieocenianie po wyglądzie i tak dalej, no to się odnosi do jakiegoś waszego sojuszu z środowiskiem anarchistycznym, skwoterskim, który się zawiązał przy okazji tych walk. I czy moglibyście powiedzieć więcej, jakby jak ten sojusz się zbudował, ale też jak on wpłynął na waszą społeczność, na tą walkę w zasadzie, która się odbywała? Z chwilą, jak byliśmy już tam bezpośrednio na barykadzie, na polu, już po tygodniu przyjechali najpierw do nas Czesi, ponieważ ja ustawiałam na swoim Facebooku informacje dotyczące, co się u nas dzieje. Oni przyjechali do nas z konkretną taką pomocą. Też była sugestia, że europoseł czeski Koc właśnie wystąpi z zapytaniem, czy faktycznie firma Chevron nie ma ważnej koncesji. Też uświadomili nam historię właśnie tych zbiorników wód podziemnych, które są 3 zbiorniki, one są połączone wzajemnie ze sobą. Czyli wystarczy, że jeden odwiert będzie miał awarię i wszystkie 3 zbiorniki będą zagrożone.
gdzie właściwie mało kto zdaje sobie z tego sprawę, że takie zbiorniki wód podziemnych są w Polsce. My uczymy się o rzekach, o jeziorach, o stawach, że mamy morze, ale nikt, myślę, nie zdawał sobie do tej pory sprawy z tego, że mamy zbiorniki wód podziemnych. Zaczęli i najpierw właśnie do nas przyjechali Czesi, a później przyjechali ze Skłotu, z Syreny. Młodzież. Byli też z Lublina, z Tektury. I to było po prostu niesamowite. Przyjechali do nas od razu z chęcią niesienia nam pomocy, odciążenia nas od tych dyżurów nocnych, pomocy w polu bezpośrednio przy pracach polowych. Na początku po prostu ja nie powiem, że to był opór, ale nikt z nas nie myślał o tym, co się dzieje w naszych gospodarstwach, co się dzieje na polu, bo my byliśmy skupieni tu i tam. Każda jedna osoba była ważna w tym proteście, po prostu tworzyliśmy wtedy jakąś gdyby większą grupę. No ale mieszkańcy wtedy po raz pierwszy mieli kontakt z młodzieżą, która odżywia się w sposób wegański, wegetariański. To było wszystko dla nich zupełnie nowe, nowa kultura. Sposób bycia, sposób odżywiania się, sposób ubierania się. Przyjechali też do nas Sambiarze. I to się akurat tak fajnie złożyło z targami rolniczymi w Sitnie. I oni tam zrobili koncert na tych bębnach. To po prostu było niesamowite, jak oni zaczęli rytmy wojenne wygrywać tam na tej wystawie. No, wszyscy przedstawicieli po prostu byli przygotowywani do odznaczeń na scenie. No, wszyscy uciekali przez okna. Cała władza uciekła z targów. Tak, tam w Sitnie jest taki pałacyk, także... Taki pewien europoseł, którego nazwiska nie pomnę, uciekł przez okno. Tak. Nam udało się tam wejść, no to stoły były obficie zastawione. Już było tam poczęstunek, to znaczy no już jedli coś tam. No i po prostu przez okno uciekli, bo głównymi wyjściem nie dało rady, bo my tam staliśmy. Także i wtedy wrócili do nas tam na tą naszą polanę i wtedy pamiętam, jak odezwałam się w stosunku do naszych mieszkańców, że od dzisiaj nie będziemy oceniać ludzi po wyglądzie, nie będziemy patrzeć, ile mają kolczyków, czy w uszach, czy w ustach, czy w pępku, czy mają dredy na głowie i w różnych kolorach. To jest nic nieważne. Ważne jest, co ten człowiek ma w środku, w sercu. Bo ci ludzie przynieśli nam najwięcej takiej otuchy i właśnie takiego otwarcia. I z takiego wewnętrznego spokoju. Oni nam też dawali właśnie taką wiarę, że to, co my robimy, to jest bardzo ważne nie tylko dla nas, ale właśnie dla całego świata, dla Polski przede wszystkim. Cała walka, która się zaczęła, to zaczęła się o ten nasz mały skrawek ziemi, te niecałe 3 hektary. Później zorientowaliśmy się, że właściwie walczymy o całą Lubelszczyznę, a na koniec okazało się, że walczymy o całą Polskę. W tym czasie w Polsce było wydanych 115 koncesji. Cała praktycznie Polska powierzchniowo. 1/3 powierzchni Polski. Polska ma około 300 000 kilometrów kwadratowych. Koncesje były na wielkość około 100 000 kilometrów kwadratowych. Także... Powiem jeszcze tylko tyle, że hektar w dzierżawianej powierzchni kosztował 2 złote. Hektar kosztował 2 złote w koncesji. Wartość ziemi w tamtym czasie za hektar płacono 13 do 15 tysięcy złotych. Chevron płacił 2 złote.
Nie tylko Chevron. Wszystkie firmy, które uzyskiwały koncesję na poszukiwanie gazu łupkowego, w tamtym płaciły 2 zł za czasie hektar. Tusk mówił, że będą emerytury, Tak, emerytury będziemy drugim mieli. Kuwejtem, a my nawet nie potrafiliśmy czasy pod palmami. zarobić na koncesjach. Nawet na koncesjach nie potrafiliśmy Koncesje zarobić. zostały praktycznie rozdane. Ja tylko jeszcze dopowiem, co to jest za wioska, ten Żurawlów. Jest to malutka wioseczka, która ma około 20 tak zwanych numerów i niecałych 100 mieszkańców. To tak gwoli tylko wyjaśnienia. No, to robi naprawdę wrażenie i ja też byłam zresztą jedną z tych młodych osób w kolorowych włosach, które tam przyjeżdżały właśnie ten i mogę powiedzieć też na pewno, że z drugiej strony to było, wydaje mi się, jeszcze bardziej takie podnoszące na duchu i inspirujące bycie z waszą społecznością tam, bo to tak naprawdę jesteście świetnym przykładem tego, że można samemu oddolnie produkować wiedzę, kształcić się wzajemnie, dzielić wiedzą ekspercką i wy staliście się w zasadzie ekspertami. Tak jak macie tą opowieść, że na początku nikt was nie słuchał i wszyscy mieli totalnie gdzieś co mówicie i uważali, że nie macie absolutnie jakby prawa wiedzieć to, co wiecie, no to tak naprawdę dzisiaj macie już pozycję ekspercką, już jakby wyemancypowaliście się jakby z tą wiedzą po prostu, bo mieliście rację. Nie? I to jest jakby, i zdobyliście ją sami. No i właśnie chciałam dowiedzieć się, jak to poszło dalej, w sensie jak, no bo wiem, że wykorzystujecie na przykład swoje doświadczenie, to, co zresztą było w filmie, w pomocy na granicy, nie? Organizowaliście pomoc na granicy, ale też jesteście ekspertami, którzy dzielą się swoim doświadczeniem z innymi ruchami społecznymi i jakbyście mogli powiedzieć, w jakim punkcie jesteście na przykład dzisiaj z tą swoją perspektywą, z tą swoją wiedzą ekspercką. Tak. No, trudno mi wracać dzisiaj. Może jeszcze cofnę się do tego, co było wcześniej. Z chwilą, kiedy my pierwszy opór zrobiliśmy w marcu, w 2012 roku. Ta wieść się rozeszła, jeszcze wtedy w gazetach wolno było o nas pisać. Wolno było prawdę o nas pisać, może tak powinnam powiedzieć. I później się okazało, że firma Chevron na koncesji Zawada też próbuje robić odwiert. My byliśmy z Andrzejem wtedy na urlopie, na wakacjach. Mam telefon. I grupa z Zawady chce koniecznie, żebyśmy się spotkali z nimi i przekazali im informacje na temat wydobycia gazu łupkowego. Zawada jest 10 kilometrów od Zamościa. Bardzo niechętnie. Chciałam, już wtedy rok czasu walczyliśmy z Chevronem, nie w formie blokady, tylko właśnie cały czas uczyliśmy się i takie I w potyczki. formie prawnej. I potyczki takie były, spotkania różne z nimi i po prostu byliśmy zmęczeni. Już wtedy byliśmy zmęczeni i ja nie chciałam już myśleć o tym. Jestem na urlopie, nie chcę. Ale w pewnym momencie sobie pomyślałam, Boże, przecież walczymy z tym samym wrogiem, nie? To jest ciągle ten sam wróg. Więc mówię, okej, przyjedziemy. I w nocy, w takim świetle księżyca, wtedy to chyba też pełnia była w sadzie, wyciągnęliśmy rzutnik, ekran i puszczaliśmy filmy, które zdobyliśmy z internetu w tym momencie, kiedy my pozyskiwaliśmy wiedzę. No i przywiozłam cały segregator różnych dokumentów, właśnie po to, żeby im wskazać, że tak jak firma Chevron u nas nie ma prawa do robienia odwiertu, tak samo nie ma prawa w Zawadzie. To jest dokładnie ta sama koncesja. Tam chodziło na przykład o raport oddziaływania na środowisko, którego nie było. No, dokumenty były pobieżne, miały wiele błędów, no i przede wszystkim koncesji nie było. I wtedy ich zachęcałam do tego, żeby jednak się postawili i spróbowali pogrzebać w ich dokumentach tak jak my i udowodnić, że ta firma nie ma prawa wejść z pracami na ich teren.
A oni wtedy mi powiedzieli, że oni staną po prostu w poprzek drogi i nikogo nie puszczą. I to było dla mnie niesamowite. To było właśnie pierwsze, gdzie udało mi się tych ludzi zaangażować do obrony własnej ziemi. Uwierzyli, że są na prawie. I zrobili to. I to był pierwszy protest przeciwko firmie Chevron, który trwał 7 dni. Czynny taki proces, Czynny. była blokada drogi. No niestety no, do końca się mnie nie posłuchali, bo rzecznik wtedy była pani Grażyna Bukowska, przyjechała w eskorcie policji, machnęła im jakimiś dokumentami i ja im mówiłam o każdej porze dnia i nocy, nie wpuszczajcie, dzwońcie do mnie, ja przyjadę i przeczytam te dokumenty. I zobaczę, czy to są te właściwe dokumenty. No przestraszyli się, bo w Polsce tak to działa. Ktoś ma dokument, nie czyta się go i się twierdzi, że on jest na prawie. No i niestety puścili. No a później to już nie było odwrotu. I później do nas zaczęli dzwonić z innych punktów w Polsce, gdzie koncesję nie tylko firma Chevron miała, ale też inne firmy. I zagraniczne, i nasze polskie PGNiG. Nie? O PGNiG na przykład na Roztoczu. Tak. I my do dzisiaj mamy 4 segregatory. Na No, każdą, generalnie wszystkich dokumentów jest szafa. Te punkty, które się do nas zgłaszały. Właśnie to była Zawada, to był Miączyn, to Żurawlów, No, Roztocze. no i Roztocze. W 2 Susiec. punktach PGNiG i Chevron na Mamy Roztoczu próbował się wszystkie ustawić. dokumenty świadczące o tym, że ta firma nie może zrobić żadnych odwiertów. Także nasze zaangażowanie było bardzo duże. Później robiliśmy też konferencje, nawet właśnie w Zamościu, gdzie zapraszaliśmy wojewodów z urzędu, tak, z gmin, właśnie tam, gdzie wydawane są decyzje, żeby mieli świadomość tego, co podpisują i że nie muszą tego robić. No, także w pewnym momencie, oczywiście my tam cały czas staliśmy na polu, toczyły się sprawy sądowe też. Ja osobiście miałam 8 spraw sądowych. Wszystkie sprawy sądowe wygraliśmy. I jednocześnie robiliśmy konferencje, które zapraszaliśmy naukowców. Nie to, że my prowadziliśmy te konferencje, tylko zapraszaliśmy naukowców. Autorytety Ale geologiczne. mogliśmy tylko zaprosić ludzi, którzy już są na emeryturze. Nikt nie miał odwagi przyjechać i powiedzieć o szczelinowaniu, o tym, Czym to grozi? Jakie to są duże zagrożenia dla nas, no bo po prostu straci pracę. I w pewnym momencie, mówię, przez pół roku wszystkie gazety jeszcze o nas pisały prawdę, a w pewnym momencie zamknęło się to wszystko i w gazetach pojawiały się wręcz takie obraźliwe artykuły na nasz temat. Między innymi w tym roku Gazeta Wyborcza też ogłosiła, że jestem na pasku Putina. Także to Tak, trwa ten do tej artykuł pory. jest do przeczytania. Do przeczytania. On jest Także chyba z trwa to maja do tej tego roku. pory. My oczywiście byliśmy finansowani przez Putina. Wszyscy widzieli, jak jakaś czarna wołga przyjeżdżała z walizkami, z pieniędzmi i nas finansowali. Uknuto takie powiedzenie na nas, putinolodzy. Tak. Nie wiem, dlaczego akurat mamy być putinologami, czyli nauka o Putinie. Tak, no, ale też ja pamiętam, że mierzyliście się z ogromną taką dezinformacją medialną na wasz temat i bardzo dużą niechęcią też lokalnych mediów po prostu. Dlatego to było straszne i to, że udało wam się też przewalczyć własnymi kanałami komunikacji, Facebookiem, stroną internetową i tak dalej, to też było bardzo imponujące. Myślę, że jeszcze wrócimy do tego,
Dalej, i teraz już myślę, że jasny jest trochę zamysł na to spotkanie o tych praktykach, bo dużo się mówi o wspólnocie walk, budowaniu wspólnoty walk, intersekcjonalności, wspieraniu się, budowaniu sojuszy i tak dalej. Jesteście moim zdaniem naprawdę doskonałym przykładem tego, jak budować sojusze i ja na przykład osobiście bardzo wiele się z tego nauczyłam, ale kolektyw Szpila jest też takim kolektywem, no bo też mamy tutaj do czynienia z bardzo nieoczywistym jednak sojuszem, można by powiedzieć sojuszem ekstremów, tak? Zupełnie dwa przeciwności w sensie środowisko anarchistyczne, z którego jakoś tam wywodzą się te struktury antyrepresyjne, plus środowisko prawnicze. No i chciałabym cię poprosić, Olu, żebyś powiedziała też trochę tak może w pigułce jakby jak to w zasadzie, jak do tego doszło. Jak to się stało, że też ten sojusz w ogóle mógł jakoś zaistnieć. Na jednak bardzo imponującą skalę, bo ja na przykład nie znam innego przykładu, nie wiem, wy znacie może jakichś grup takich struktur oddolnych antyrepresyjnych, które by zapewniały każdemu uczestnikowi, każdej uczestnicy demonstracji pomoc od razu na komisariacie po zatrzymaniu z taką listą jakby adwokatek i adwokatów po prostu organizowane jednocześnie przez działaczki wolnościowe. Tak, oddaję ci głos, jakbyś chciała nam powiedzieć tą historię. Tak, cześć wszystkim. Ja może zacznę w ogóle od czegoś innego, że ja też byłam jedną z tych czarnych młodych osób, które do was przyjeżdżały i dla mnie to jest absolutnie fantastyczne, że my się dzisiaj spotykamy razem na takim panelu, bo tamte wydarzenia dużo mi dały, miały też jakiś wpływ na to potem, jak my się organizowaliśmy, co z tego wzięliśmy. I to jest dla mnie już jakiś taki pierwszy wkład w ogóle w tą dyskusję, że po tylu latach, od kiedy się poznaliśmy i poznałyśmy, dalej się spotykamy i dalej mamy tą przestrzeń do wymiany. A jeśli chodzi o samą Szpilę, no w pigułce ciężko jest to powiedzieć, jak to się zaczęło, bo tak, to się zaczęło w 2020 roku, ale nie na strajkach kobiet, nawet nie 7 sierpnia, tak jak większość osób może myśleć. Szpila zaczęła się tak naprawdę jeszcze w maju 2020 roku, kiedy my razem z Martą Puczyńską bardzo często rozmawiałyśmy, dzwoniłyśmy do siebie, bo tak jakoś zawsze było, że obie byłyśmy zaangażowane w pomoc antyrepresyjną, ale nigdy ze sobą nie współpracowałyśmy. I często było tak, że jeżeli ja wiedziałam o jakichś zatrzymaniach, to ona do mnie dzwoniła, żeby się zapytać, a ja dzwoniłam do niej i zawsze się okazywało, że któraś z nas coś wie i sobie tak żartowałyśmy, to może kiedyś trzeba zacząć razem pracować. I miałyśmy taką możliwość właśnie to było w maju 2020, pierwsze takie poważne zatrzymanie Małgosi Szutowicz. No i my wtedy już po prostu we dwie zorganizowałyśmy jej pomoc prawną i też we dwie zadbałyśmy o jej osoby bliskie, o jakiś kontakt z mediami, kontakt z osobami prawniczymi. No i w tym momencie Marta do mnie dzwoni i mówi: Ola, słuchaj, bo media mnie pytają o jakąś nazwę. I tak 3 sekundy myślenia, słuchaj, powiedz coś głupiego, powiedz Szpila. I ona to powiedziała i my potem miałyśmy po prostu straszną bekę, bo to się faktycznie pojawiło w tych mediach. No i to było takie, okej, no to już zostajemy z tą Szpilą. No a potem jakby my cały czas przez całe wakacje wspierałyśmy społeczność queerową, ale to nie było jakieś takie bardzo publiczne. No wtedy też nie było 722, tego numeru telefonu. No i nagle pojawił się 7 sierpnia i my jakby zakładałyśmy, że tego dnia chcemy Gosię dalej wspierać, więc razem z nią byłyśmy w siedzibie KPH. No i przyszła ta wiadomość, która przyszła, czyli decyzja o osadzeniu Gosi w areszcie. I wtedy my bardzo szybko z Martą po prostu zaczęłyśmy koordynować tą sytuację. I to była jakaś taka wspaniała współpraca, bo my obie wiedziałyśmy po prostu, co mamy robić. Czyli ja na przykład bardziej się skupiłam na Gosi, przekazaniu jej podstawowych, najważniejszych informacji i na jej bliskich. Marta od razu przejęła kontakt z różnymi prawnikami, którzy byli gdzieś naokoło. W tym też tego dnia też poznałyśmy się z Karoliną Gierdal, czyli trzecią Szpilą, bo to też jest chyba istotne, żeby powiedzieć, że ludziom się wydaje, że Szpila to jest jakaś niesamowicie wielka organizacja. Tak naprawdę to są 3 dziewczyny, które właśnie tamtego dnia już oficjalnie zaczęły ze sobą pracować. I też wydaje mi się, że to, jaka była różnica, jakby to, co my wniosłyśmy z Martą jako anarchistki do tej współpracy, to, że my już na samym początku 7 sierpnia, jak już pierwsze osoby zaczęły się gromadzić pod siedzibą KPH,
miałyśmy to przeczucie, że to się może źle nie skończyć. Ja wiem, że dla wielu osób ta fala represji, fala zatrzymań, fala niesamowitej przemocy ze strony policji była czymś zaskakującym. Natomiast nasze doświadczenie tam jakby z poprzednich lat działalności antyrepresyjnej dla ruchów anarchistycznych pokazało, że my mogłyśmy być wściekłe, ale my nie byłyśmy zaskoczone i dlatego zanim jeszcze ta cała demonstracja ruszyła w stronę krakowskiego przedmieścia, my już planowałyśmy z Karoliną Gierdal, jakie osoby prawnicze możemy poprosić, mając nadzieję, że to się nie przyda, no ale okazało się niecałą godzinę później, że rzeczywiście skala potrzeb była dużo większa niż nawet my z Martą zakładałyśmy. I tamtej nocy wydarzyło się coś niesamowitego. Po prostu prawnicy i prawniczki z Warszawy sami zaczęli się z nami kontaktować, pytali, jak mogą pomóc. Pamiętajmy, to było 48 osób zatrzymanych, więc sama logistyka znalezienia tych osób, które były wywożone po 15 różnych komisariatach, było niesamowite wyzwanie. I nagle się okazało, że w tym trio, czyli Karolina, Marta i ja, jesteśmy w stanie tak skoordynować pracę tej dużej grupy prawników, żeby każda z tych 48 osób była zaopiekowana. I po wydarzeniach 7 sierpnia, bo 7 sierpnia właśnie też nie było tego 722. On się pojawił dopiero następnego dnia, ale my wtedy podjęłyśmy decyzję, no może nikt nie skorzysta, ale niech ten numer zostanie. I okazało się, że jakby sporo osób z niego korzystały. To były jakieś takie mniejsze zatrzymania społeczności queerowej, o których może nie było tak głośno, ale co jakiś czas my odbierałyśmy ten telefon i się okazywało, że albo ktoś jest spisywany, albo ktoś jest zatrzymany, albo wydarzyło się coś innego złego. A jednocześnie dużym sukcesem było to, że my utrzymałyśmy kontakt z tą siecią prawników i prawniczek, którą zdobyłyśmy 7 sierpnia. No i to się okazało niezbędne i fantastyczne w październiku 2020, kiedy już po decyzji pseudotrybunału skala potrzeb była jeszcze większa. I też jeśli chodzi o to, jak powstawała ta struktura, no bo właśnie tak jak wspominałam, Szpila to tylko 3 dziewczyny. My nie byłybyśmy w stanie nic zrobić, gdybyśmy nie współpracowały z 2 fantastycznymi grupami. Jedna grupa to są właśnie osoby prawnicze, które rzuciły się do pomocy dosłownie jednego wieczora, ale druga fantastyczna grupa, bez których naprawdę niewiele osób wiedziałoby, czym jest numer 722. To jest grupa anarchistek i anarchistów, których my roboczo nazywaliśmy lotnymi i która pojawiła się już 22 października w pierwszym dniu protestów. Czyli grupa, która była zawsze na pierwszej linii frontu. Grupa, która ubrana cało na czarno miała proste zadanie, w sensie dać numer, przekazać podstawowe informacje, ale szybko się okazało, że te osoby są gotowe na dużo więcej. One rzucały się bronić osób zatrzymywanych, same często były zatrzymywane. Także to była też taka niesamowita właśnie współpraca tych 2 środowisk i Szpila po środku i myślę, że tylko to zagwarantowało nam jakiś sukces. Dzięki. A myślisz o tym, co ta wymiana jakby wniosła też, no bo tak, no ten sojusz co wniósł na jakby w takiej sferze też politycznej, czy ideowej, czy jakby to, no bo rozumiem, że to jest super imponujące, że wy byłyście we 3, skrzyknęłyście się, mówisz, nic nie mogłybyśmy zrobić, ale zrobiłyście to. Zrobiłyście gigantyczną sieć, która trwa do dzisiaj i jest po prostu naprawdę mega imponująca. Połączyłyście 2 zupełnie sprzeczne ze sobą momentami środowiska. No i pytanie, czy co jakby zmieniło w waszym podejściu po prostu te sojusze, ta sytuacja jakby, tak. Ja myślę, że tutaj możemy to rozpatrywać na takich 2 płaszczyznach. I teraz od razu też powiem, że ja tu dzisiaj mówię ale przygotowując się też do tej dyskusji, rozmawiałam z kilkoma osobami prawniczymi, bo też chciałam, żeby jakaś ich perspektywa była tutaj wniesiona. No bo ja prawniczką nie jestem, nie byłam, prawdopodobnie nigdy nie będę, mimo że właśnie dzięki tej współpracy każdego dnia uczę się czegoś nowego, jeśli chodzi o procedury, akty prawne, wzory pism. Więc jeżeli chodzi o taką wymianę, to na tym poziomie między prawnikami to rzeczywiście to była olbrzymia wymiana doświadczeń, wiedzy, wzorów pism. Wiecie, w tej grupie prawników, która tak jak 7 sierpnia to było kilkadziesiąt osób, ale w październiku 2020 roku tych osób już była 100.
I to były bardzo różnego rodzaju osoby prawnicze. Od prawników z długoletnim stażem po aplikantów i aplikantki, więc każde takie wsparcie merytoryczne w tej strukturze było bardzo cenne. Ale to, co mi się wydaje szczególnie interesujące na tej płaszczyźnie jakby szpila i grupa prawnicza, to my mogłyśmy pokazać jakby prawnikom i prawniczkom, jak to jest działać w płaskiej strukturze, którego większość z nich nigdy wcześniej nie doświadczyła, bo nie miała jak, bo środowisko prawnicze jest bardzo hierarchiczne. Więc dla wielu z tych osób to było takie wow, tak można. Więc myślę, że to było coś pierwsze i ciekawe. To, co my też wnosiłyśmy, to było inne podejście do pracy z osobami zatrzymanymi, albo tak jak to się mówi w środowisku prawniczym, z klientami. Bo bardzo często osoby prawnicze mają jednak takie podejście, no, że ich zadaniem jest obronić osobę, czyli zapewnić, że te konsekwencje będą jak najniższe. A w przypadku działania z nami prawnicy, prawniczki musieli poradzić sobie z taką trudnością, że ich jakby osoby, których bronią, nie do końca zgadzają się na przykład z ich strategiami obrony i że wolą powiedzieć coś radykalnego, wolą nie przyznać się do czynu, wolą w najbardziej drastycznych przykładach jakby podjąć ryzyko bycia zamkniętym w więzieniu zamiast jakiejś typowej, ułożonej, w zupełnie inny sposób poprowadzonej sprawie obrony, więc tutaj też dużo się nauczyliśmy od siebie nawzajem. I w ogóle też wtedy w tym środowisku prawniczym w ogóle pojawiła się ta koncepcja procesu politycznego, bo my jako aktywiści, aktywistki, anarchistki mamy to doświadczenie, ale wiele z tych osób nie. I jakby pokazanie im, że no nie, jednak system prawa w tym kraju nie działa tak, jakbyśmy to sobie wyobrażały i chciały. I mamy procesy polityczne i musimy odpowiadać w sposób polityczny na to, co się dzieje. No i to, co my mogłyśmy dać od siebie, to jest po prostu logistyka. My dbałyśmy o to, żeby osoby prawnicze miały samochód, żeby dojechać na komisariat do innego miasta, żeby mogły coś zjeść po 12 godzinach na tym komisariacie, żeby wiedziały, do kogo w ogóle jadą. Także to jest to, jeżeli chodzi o tą wymianę techniczną, ale też mi się wydaje, że istotna jest ta wymiana ideowa i emocjonalna, że wiele z nas doświadczało w tych dniach poczucia zmęczenia, wypalenia i takiej bezsilności, bo prawnicy, dla których, prawniczki, dla których to prawo powinno działać, zderzały się ze ścianą na komisariatach i nie można już było dogadać się z prokuratorem. Jakby nieważne, jakie kroki byśmy podjęły, góra nakazała na przykład napisać wniosek o areszt i to jest taka ściana, ja nic nie jestem w stanie zrobić dla osoby, dla której bronię, więc tutaj też była taka wymiana emocjonalna między nami, wspieranie się nawzajem w tych trudnych momentach, zwłaszcza dla młodych osób prawniczych. No i też dużo osób, tych moich znajomych prawników podkreśla, że dla nich udział w protestach po prostu otwierało im oczy na problemy społeczne. Jakby otwierało im oczy na potrzeby innych grup, do których wcześniej nie mieli dostępu i nie miały dostępu. I to zmienia po prostu ich perspektywę patrzenia na cały system, w którym żyjemy. Może ja jeszcze dodam. Nasz protest był już prawie 10 lat temu. Z chwilą, jak zostaliśmy zwolnieni już tam z tej blokady i śledząc informacje w telewizji, gdzie pojawiały się różne strajki pielęgniarek, tworzyły się te miasteczka, zobaczyliśmy, że wszystko działa według jednego schematu. Po prostu nauczyliśmy się czytać wiadomości, które są przekazywane, czy z gazety, czy w mediach. I dokładnie wiedzieliśmy, jak dalej będzie, jak to wszystko będzie wyglądało, bo to jest jeden schemat. I najgorsze jest to, że właśnie tak niewiele ludzi angażuje się w taką obronę swojego prawa życia tutaj na ziemi. I nie zdaje sobie z tego sprawy, w jaki sposób jesteśmy manipulowani i wykorzystywani. Prawo, które istnieje, nagina się
do tego w zależności jaka władza rządzi i co chce osiągnąć. Także świadomość, że są jakieś kodeksy, że są jakieś prawa, włóżmy sobie to wszystko pod poduszkę. Po prostu nie ma tego. I my to przeżyliśmy na własnej skórze. I dlatego też teraz z takim większym chłodem, bez jakichś takich dużych emocji patrzymy na to wszystko. Nie jesteśmy obojętni. Tak jak właśnie zaangażowaliśmy się w pomoc przygotowywania posiłków dla uchodźców na granicę, gdzie tam przygotowywaliśmy gorące dania, żeby tych ludzi nakarmić. Ale jest inny stosunek w tej chwili u nas do takich informacji, że ktoś tam się buntuje przeciwko czemuś. Po prostu podchodzimy do tego z takim dużym dystansem, ponieważ my przeżyliśmy to na własnej skórze i zobaczyliśmy, jak to wygląda. My byliśmy w pokojach u wojewodów, u marszałka, w Sejmie. Okazuje się, że żeby do Sejmu dojść, to musieliśmy wejść takimi kanałami, żeby być na Komisji Rolnictwa, gdzie rozmawiano o gazie łupkowym, a Chevron w liczbie 6 osób był po prostu zaproszony na Komisję Rolnictwa. Ja jak to zobaczyłam, jak byliśmy tam w tym Sejmie, mówię, no po prostu nie wierzę w to. No nie wierzę. No mówię, teraz to tylko będę czekała, kiedy będzie amerykańska flaga wisiała na Sejmie, no i logo Chevron. No bo tak to po prostu wszystko wyglądało. Pojechał Andrzej do Brukseli. No też nam się cały czas wydawało, że Unia nam pomoże, że Bruksela nam pomoże. No przecież to jest była jasne. konferencja Tak. poświęcona właśnie Grzegowi I europosłowie przysłali nam informację, że faktycznie prześwietlili wszystkie dokumenty, przejrzeli i stwierdzili, że firma Chevron nie ma ważnej koncesji. I nic dalej się w tej sprawie nie Dostaliśmy dzieje. oficjalne Nic. pismo z Ministerstwa Środowiska, że rzeczywiście koncesja jest, ale tylko na badania sejsmiczne. Nie ma koncesji na rozpoczęcie wierceń. Co chcieli zrobić? Oczywiście. I my, mając już takie dokumenty w rękach, wydawało nam się, że no już jutro idziemy do domu. Normalnie będziemy spać w łóżkach. Nie. My mamy kolejne sprawy sądowe, my mamy kolejne zastraszania, kolejne prowokacje. Był specjalnie zamówiony kamerzysta z Lublina, który codziennie przyjeżdżał i filmował i wiedzieliśmy, że jak on już przyjeżdża, to znaczy, że będzie prowokacja. Że on będzie filmował właśnie po to, żeby były argumenty do sądu. Do następnej sprawy sądowej. Do następnej sprawy w sądzie. Także słuchajcie, to co my żeśmy przeżyli, to naprawdę nawet dzisiaj ciarki chodzą mi po całym ciele, bo to była nasza wojna. To była nasza 3. wojna. I tak jak ludzie, którzy przeżyli 1 albo 2 wojny, ciężko im mówić o tym, bo wracają te wszystkie wspomnienia, tak my czujemy się jak po 3. wojnie. Naszej wojnie. I to, co mówiłam tutaj na tym filmie, nie dostaliśmy od nikogo żadnego wsparcia. Nawet jak wygraliśmy sprawy w sądzie, nikt z urzędników nie pochylił się nad nami. Nie dostaliśmy żadnych odpowiedzi na poprzednie pisma, gdzie pokazywaliśmy, że firma Chevron nie może dokonywać tych odwiertów, nie ma ważnej tej koncesji. Do tej pory nie mamy żadnej odpowiedzi i chociażby to, że mieliśmy rację, że firma Chevron nie mogła robić tych odwiertów. Ja jeździłam na takie spotkania jeszcze z innymi firmami, które robiły odwierty w Polsce. Chodziło mi o to, żeby zobaczyć, jak polska firma się zachowuje w stosunku do mieszkańców. Chevron jest znany z tego, że
No, ma kasę przede wszystkim. Tak, ma kasę. No i ludzie to są śmieci. Oni po prostu jak przyjeżdżali, to nie mogli w to uwierzyć, dlaczego my tutaj stoimy. Przecież my możemy tą ziemię sprzedać, oni chętnie ją kupią i pojechać sobie w inne miejsce mieszkać. Nie potrafią zrozumieć, że jest to miejsce pracy rolnika, jest to ojcowizna i nie ma czegoś takiego, że my, Polacy, jesteśmy ludem wędrującym, tak jak Cyganie, prawda? Jak byłam na spotkaniu w PGNiG, oczywiście moja fizista już wszędzie była znana i ja tylko się spodziewałam, że przy każdym wejściu gdzieś na jakąś salę, na jakieś spotkanie będzie wisiał plakat "tej pani nie wpuszczamy", ale dziennikarze, byłam na takim spotkaniu w Stowarzyszeniu Dziennikarzy Polskich, po prostu nie udzielono mi głosu, nie dostałam mikrofonu. Osoba, która prowadziła ten panel, wręcz wskazała, żeby mi przekazano ten mikrofon. Do tego stopnia. Nie robiliśmy żadnych awantur. Dziennikarze jak przyjeżdżali za nami, to mówili: o, jest Żurawlów, czyli coś się będzie działo, czyli będzie jakaś awantura. My żeśmy się nigdzie nie awanturowali. Byliśmy po prostu po to, żeby albo przyjrzeć się, jak inni ludzie są manipulowani, żeby móc przekazać im informacje, te, które my zdobyliśmy, bo wierzyliśmy, że skoro firma Chevron w ten sposób postępuje, to podejrzewamy, że inne firmy dokładnie robią to samo. I ku mojemu wielkiemu zdziwieniu firma PGNiG miała wszystkie dokumenty wymagane do odwiertu i oni faktycznie naprawdę działali z literą prawa. Ale w związku z tym, że ostatni rok podpisali umowę z firmą Chevron, to w tym momencie na współdziałanie, więc w tym momencie stali się też również moim wrogiem. No i też firmie PGNiG nie pozwoliliśmy na odwiert. Na Roztoczu konkretnie. Na W Roztoczu. zasadzie można powiedzieć, że i co jest trochę też wnioskiem z tej dyskusji, ale też jej jakimś założeniem, że kiedy myślimy sobie na przykład o jakichś ważnych zmianach społecznych, to często myślimy o ruchach masowych. Wy tak naprawdę, wasz przykład pokazuje, że wy w dwie osoby na początku przekonaliście swoją społeczność lokalną, Tak, a to potem było kluczowe. swoją społecznością lokalną, kilkunastu osób, spowodowaliście to, że nie ma gazu łupkowego w Polsce. W sensie nie ma odwiertów i mamy czystą wodę. I to nie jest jakiś wielki, masowy ruch, nie? To jest po prostu bardzo skuteczne, lokalne działanie. Tak samo jakby wy ze Szpilą, no nie wiem, w 3 osoby zorganizowałyście, zsieciowałyście, zrobiliście bardzo dużą sieć, która tak naprawdę pozwoliła jakby ludziom się organizować w Polsce i stawiać czoło represjom, bardzo dużym represjom. I z tego, co wiem, ta sieć nadal trwa. I jakby się utrzymuje, już mimo, że już nie ma jakby tych protestów. I tu chciałam ciebie spytać, Marku, czy wydaje ci się, jakby, jak ty to widzisz w kontekście właśnie jakiejś takiej no, praktyki walk społecznych, też w kontekście budowania jakichś sojuszów, no bo raz, że masz to doświadczenie Solidarności. Solidarność też była pewnego rodzaju specyficznym sojuszem, tak, robotników i intelektualistów, ale czy jak te sojusze, czy to jest jakby przypadek, że one jakby budują ten sukces i wsparcie w tych przypadkach, o których rozmawialiśmy, czy to w przypadku Żurawlowa, czy w przypadku Szpili, czy to też jakby wpisuje się w jakąś szerszą dynamikę według ciebie właśnie walk społecznych i tego jest jakąś naturalną konsekwencją, chociażby wynikającą z doświadczeń represji chociażby, tak? Nie wiem, czy jasne jest moje pytanie, ale na przykład to, co mnie dręczy, to w odniesieniu do Szpilni. Czy byłaby możliwa Szpila, gdyby na przykład środowisko prawnicze samo chwilę wcześniej nie padło ofiarą represji, nie musiało stawiać czoła zapędom władzy? Czy to by było możliwe w ogóle? Jak uważasz? W sensie, jak ty to widzisz? Prawdopodobnie nie, ale ja myślę, że te dwie niesłychanie ważne opowieści demolują kilka stereotypów dotyczących aktywizmu, ale w ogóle życia społecznego. Przede wszystkim
to jest opowieść o tym, że to są dwie opowieści o tym, że w niespodzianych miejscach i niespodzianych kręgach tworzą się centra proponujące coś nowego, w tym przypadku w sferze praktyk oporu. Niesłychanie interesujące. Takim centrum rozproszonym zresztą po całej Polsce był też strajk kobiet i myślenie związane ze strajkiem kobiet, ale o tym za chwilę. Te dwie opowieści mówią nam też, że jest jakimś absurdem uważać, że istnieje hierarchiczny podział na centrum i peryferię. Bo właśnie w miejscach, które byłyby definiowane jako peryferyjne, rodzi się coś absolutnie nowego. Coś, co ma sprawczość i coś, co jest wzorotwórcze. To samo można powiedzieć o szpili. W dość niewielkim kręgu rodzi się coś, co nagle zyskuje pewną powszechność jako wzór oporu. Co też łączy te zaangażowania według mnie i co też łączy te zaangażowania, których sam doświadczałem kiedyś jeszcze, to jest gniew. Bo na początku był gniew, by tak rzec biblijnie. Gniew towarzyszył narodzinom KOR-u, gniew towarzyszył narodzinom Solidarności, gniew towarzyszył waszemu protestowi, gniew towarzyszył szpili, gniew towarzyszył strajkowi kobiet. Gniew zresztą, by odwołać się do przykładu założycielskiego, stał u początku rewolucji francuskiej. A wszak wciąż poruszamy się w tej triadzie obietnicy, nigdy nie realizowanej do końca, a czasem wręcz cofanej obietnicy francuskiej, wolność, równość, braterstwo, którą ja wolę zmienić na wolność, równość, siostrzeństwo, ale o tym za chwilę. Gniew jest tak istotny jako moment założycielski, że po pierwsze to jest moment równościowy, z czego doświadcza każdy, kto maszerował w dużej demonstracji. Wszyscy jesteśmy tam równi, bez względu na to, skąd na taką demonstrację przychodzimy. Gniew też jest tak ważny, ponieważ gniew wspólny, w którym każdy i każda może się rozpoznać, jest wstępem do budowania zbiorowej nadziei. Jest wstępem do wyobrażania sobie solidarnościowych praktyk społecznych, które prowadzą do lepszej przyszłości. Nie byłoby żadnej solidarności, ani tej z roku 80., ani później tej, która zabłysła w strajku kobiet bez uprzedniego gniewu. Solidarność musi mieć u źródła gniew. To nie znaczy, że każdy gniew prowadzi do zmiany i nie każdy gniew prowadzi do solidarności, ale żeby i praktyki solidarnościowe i zmiana systemu się wydarzyła, musi być najpierw gniew. Ale oczywiście, i to pamiętam z moich dawnych zaangażowań i widzę to czasem współcześnie, gniew niesie w sobie pewne niebezpieczeństwo. Po pierwsze, jeśli gniew odłącza się od projektu politycznego, od wizji przyszłości, łatwo wyradza się w ślepą agresję przeciw każdemu wokół. Obserwowałem to kiedyś, obserwuję czasem teraz. Przeciw każdemu, kogo nagle postrzega się jako niezbyt swojego. Gniew też, który spaja taką wspólnotę, jaką na przykład stanowił KOR, ma też tendencję, żeby spajać ją w pewien ekskluzywizm. Bardzo niebezpieczny. Otóż widziałem, tworzy się pewne aroganckie poczucie tych nas, frontowców, wobec cywili, którzy mają inne życie, zwykłe, powszednie,
obarczone codziennymi troskami, a my walczymy, a oni co? A ich nie ma. O nie, to my jesteśmy lepsi. To jest też bardzo niebezpieczna funkcja gniewu. Zresztą jak teraz sobie o tym myślę, być może sprawiła też, że ta nasza transformacja lat 90. Cechowała się tyloma nierównościami i niesprawiedliwościami społecznymi, bo przecież była ona prowadzona w dużej mierze przez elity solidarnościowe, które, nie wykluczam, a nawet to obserwowałem, uległy po części takiemu ekskluzywizmowi, takiemu poczuciu lepszości, co już w latach 90. mogło i jak teraz sobie o tym myślę, przekładało się nierzadko na postawę: myśmy walczyli, my wiemy lepiej. Myśmy walczyli, mamy prawo to robić. No więc tak, więc gniew jako spoiwy i podstawa, jeśli nie jest właśnie, jeśli nie przeradza się w solidarnościowe praktyki nadziei, bywa niebezpieczny. No dobrze, ale co to znaczy nadzieja i solidarność w tym kontekście? Zresztą to logo naszego zgromadzenia Solidarność i Troska poprzedziłbym właśnie takimi dwoma innymi słowami: gniew, nadzieja, solidarność, troska. Ale co to znaczy w tym kontekście nadzieja, a potem solidarność? Przecież nie jest tak, że i wtedy, i dziś zawsze towarzyszy nam jakaś nadzieja, wręcz przeciwnie. Chociaż takie opowieści jak wasze nieco jej przydają, nieco rozświetlają te takie ponure, czarne chmury, które wiszą nad nami, bo mamy i wojnę, i kryzysy, i dyskryminację, i taki straszliwy ciężar katastrofy klimatycznej, który, wiecie, zasłania jakoś każdy dzień życia. Ale oprócz tego są małe nadzieje. To jest, wracam do tego, co mówiła Elżbieta Korolczuk. Małe kroki, małe nadzieje. W gruncie rzeczy, jak pamiętam, w latach 70. myśmy żyli bardzo często nie w beznadziei, bo beznadzieja paraliżuje, ale w takiej nienadziei, która była rozpraszana małymi nadziejami i małymi sprawczościami, małymi krokami. Udało się kogoś wyciągnąć z więzienia. Udało się wydać jakąś książkę. Udało się opublikować jakieś pismo. Udało się jakiejś biednej rodzinie prześladowanej pomóc. Udało się kogoś do nas zaprosić z sukcesem, kogoś spoza kręgu. To były takie małe sprawczości, które pozwalały utrzymać się na pewnym poziomie małych nadziei, które gdzieś jakoś w tyle głowy oczywiście, ale nigdy nie wyrażane wprost, może łączyły się z nadzieją tą wielką, chociaż tak naprawdę nigdy takiej wielkiej nadziei nie mieliśmy. Więc tak, więc projekty małych nadziei, myślę, są niezwykle cenne, bo nigdy nie wiadomo, co z nich wyrośnie większego, a czasem wyrasta. No i wreszcie solidarność jako zwieńczenie tego. To jest pewien kłopot oczywiście. No przecież bardzo daleko nam do solidarności. Kiedy pamiętam pierwsze masowe protesty w sprawie praworządności, były to protesty kodowskie. Więcej one miały w sobie plemienności niż solidarność, ponieważ były one nakierowane na jedną reprezentację, właśnie KOD, i na obronę jednej hierarchii wartości, właśnie takiej reprezentowanej przez ten ruch. Gdzieś z tyłu stały prawa kobiet, równouprawnienie tożsamości płciowych, prawa pracownicze. Gdzieś, jednym słowem, solidarności było w tym mało.
właśnie więcej było obrony, wspólnej obrony ludzi i wartości sobie podobnych. Ale zmienił to strajk kobiet, bardzo radykalnie. To strajk kobiet wprowadził do masowej wyobraźni to przekonanie, nie tylko to przekonanie, że nie może istnieć dobra demokracja bez praw kobiet, ale też przekonanie, że nie ma jak walczyć o prawa kobiet bez całościowej zmiany systemu, bez, jednym słowem, równouprawnienia społecznego, płciowego i socjalnego. To było niezwykle cenne osiągnięcie i choć strajk kobiet dzisiaj przygasł, to jego agenda, ta właśnie wyobraźnia równościowa, którą wprowadził, wciąż istnieje i to ona dużo bardziej rządzi Polską, a zwłaszcza młodszymi pokoleniami, niż te inne agendy. A to daje mi nadzieję. Ja też przywołam czarny feminizm, ponieważ wydaje mi się, jak Elżbieta, ponieważ wydaje mi się on niezwykle też cennym źródłem takich równościowych praktyk. Mianowicie, i to zresztą piszę o tym w książce, kiedy piszę o Solidarności. Myślę o feminizmie proponowanym przez Bell Hooks. Mianowicie takim, która łączy walkę z dyskryminacją płciową powodowaną odmiennym kolorem skóry i ekonomiczną i zaprasza do walki wszystkich. Wszystkie klasy, wszystkie kolory i wszystkie płcie, a też upomina się o prawa dla LGBTQ, co jakby jeszcze bardziej poszerza front tej walki. W gruncie rzeczy to jest Solidarność, która wymyśliła politykę równościową i gniew, który właśnie stał się gniewem wzorotwórczym politycznie. Niesłychanie istotnie. To jest jakby taki najlepszy pierwowzór i wzór politycznego gniewu. My też mamy coś takiego, co świadczy, że Solidarność, którą nazywam dzielną, nie jest nam obca i już ona gdzieś się przejawia. Nie tylko strajk kobiet, ale też pozwolę sobie odczytać mały fragment z mojej książki i jest to rozmowa, jakiej udzieliła kilka lat temu Joanna Pawluśkiewicz, kiedy była obrończynią dla Puszczy i opowiada w tej rozmowie o walce swojej i swoich współtowarzyszek i współtowarzyszy oraz o tym, jakie piekło opresji spotkało ją ze strony Straży Leśnej. To była opresja fizyczna, ją bili, spowodowali trwałe obrażenia. Jednym słowem coś bardzo poważnego. Ale w pewnym momencie mówi Pawluśkiewicz tak. Leśniczy też kochają puszczę. Czasem uwikłani są w systemie bardzo skomplikowaną strukturę lasów państwowych. Ale myślę, że na widok świeżych tropów rysia czują ten sam rodzaj ekscytacji i dumy, co przyrodnicy, podobnie jak tę samą wściekłość na widok wnyków. Z pewnego punktu widzenia opór leśników przed poszerzeniem granic Małowieskiego Parku Narodowego jest racjonalny. Nikt z nich nie chce zarabiać połowy, czy nawet 2/3 mniej w imię miłości do przyrody. Jednym słowem, Pawluśkiewicz stawia się obok swoich opresji i swoich doświadczeń i nagle wchodzi w skórę tych swoich opresorów i staje razem z nimi. Znaczy, proponuje im, że może stoić, że mogą w jakiejś sprawie, chociażby ich zarobków, w jakimś momencie stanąć wspólnie. Jest w tym fantazja, właśnie ta fantazja, taka fantastyczna opowieść o tym, co możliwe i co się może zdarzyć. To jest oczywiście fantazja, która jest szpicą. Jeszcze w rzeczywistości nie zachodzi, ale szpice bardzo często w jakimś momencie stają się częścią normalnego wyposażenia większości. Są więc takie dwa zawołania, które uważam są niezwykle cenne, bo
mówią o tej dzielnej solidarności. Pierwsze zawołanie to jest nigdy nie będziesz szła sama. Drugie zawołanie to jest chodźcie z nami. Chodźcie z nami razem z waszymi ograniczeniami i chodźcie z nami razem z naszymi ograniczeniami, z czego, co mówi nam, że i my, i wy mamy ograniczenia, więc jesteśmy niezupełni, a to znaczy, że zależymy od siebie nawzajem i tylko razem, wyłącząc te nasze ograniczenia i nasze różne możliwości, możemy stworzyć system solidarności, a to znaczy też polityki troski o świat, o nas samych wzajemnie, który będzie sprawczy. Dziękuję bardzo. Myślę, że, czyli tak, szczerze mówiąc, jesteśmy już trochę po czasie, ale nie chciałabym, myślę, że możemy trochę to nagiąć jeszcze na paręnaście minut, bo nie chciałabym, żebyśmy kończyli na tym tutaj w naszym gronie, tylko żebyście, poopowiadaliśmy sobie te opowieści. Mam nadzieję, że coś wam dały. No i chciałabym, żebyś się trochę otworzyć być może na waszą dyskusję, czy jakieś komentarze, pytania, jeśli są. Ja mam jeden krótki komentarz. Krystyna Zowczak-Jastrzębska. Uderzyło mnie, jak bardzo opowieść Żurawlowa i opowieść Szpili były podobne do, dla mnie, takiego filmu, który bardzo przeżyłam, mianowicie Dumni i Wściekli, który opowiada o sojuszu w poprzek wszystkich wyobrażeń, mianowicie walijskich górników, którzy walczyli o ochronę swoich miejsc pracy z rządem, konserwatywnym rządem Margaret Thatcher i społeczności LGBTQ z Londynu, bo to najpierw zaczęło się w Londynie, która przyjechała ich wspierać i jakby nie była tam na początku oczekiwana. To tylko taka analogia, bo to jest tak podobne to, co państwo mówiliście, że jakby nie mogłam się uwolnić od tego, że to się pojawia w różnych miejscach na świecie, w różnych okresach historycznych i to zawsze przynosi dobre efekty, chociaż nie zawsze przynosi zwycięstwo, ale przynosi zrozumienie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze z państwa chce zabrać głos? Pytanie, komentarz? Dziękuję. Bardzo dziękuję państwu za rozmowę i za spotkanie. W trakcie tych opowieści pojawiła się jedna rzecz, która dała mi bardzo dużo nadziei, więc chcę, żeby ona wybrzmiała mocno. To znaczy tą rzeczą jest dziadostwo. Otóż w opowieści z Żurawlowa pojawił się taki wątek tego, że jest duża firma, bardzo duża firma, która ma ogromne kontakty i przyjeżdża do miejsca w Polsce z bardzo drogim sprzętem, jak zakładam, i ona nie ma koncesji. To znaczy ma, ale na co innego i myślą, że się nikt nie zorientuje. No więc to naprawdę jest bardzo duża szansa, że takie rzeczy da się odkryć i wykorzystać. Tylko że, i tu jest pytanie do państwa, moim zdaniem odpowiedzią na, w cudzysłowie, dziadostwo naszych oponentów jest nasz profesjonalizm. I teraz pytanie, jak budować profesjonalizm w takich inicjatywach oddolnych i po drugie, jak sprawić, żeby ten profesjonalizm nie był groźny dla nas samych, to znaczy, bo on zawsze jest obosieczny, to znaczy profesjonalizm równa się procedury, a procedury to są relacje innego typu. I teraz właściwie chodzi mi o to, jak sprawić, żeby inicjatywy oddolne były jednocześnie profesjonalne. Ja odpowiem tak. Trzeba zacząć od czytania dokumentów ze zrozumieniem. To jest pierwsza rzecz, którą trzeba zrobić. Jeżeli się czegoś nie rozumie, nie wie, trzeba się zwrócić do specjalistów zaufanych. My nie byliśmy sami w tym czytaniu i w dowiadywaniu się, jak to powinno być zrobione, a jak jest. Mieliśmy wspomaganie Kancelarii Prawnej z Krakowa, pani Beata, która bardzo nam pomagała w pisaniu pism wszelkiego rodzaju. To było pro bono.
Właściwie to było finansowane przez Eko-Unię, także myśmy za to nie płacili, no bo nie było nas stać na to, jako rolników. I w miarę postępu czasu i postępu w tych dokumentach wiedzieliśmy coraz więcej. Wiedzieliśmy, gdzie szukać, czego szukać. Tam chodziło o sprawy ochrony środowiska, czyli na przykład raporty oddziaływania na środowisko, które z reguły były robione po łebkach z dużymi brakami. Tutaj też zwracaliśmy się do ludzi, którzy się na tym znali. Między innymi Pracownia na Rzecz Wszystkich Istot. Jest taka organizacja ekologiczna, która nam w tym pomagała. Także trzeba się uczyć. Nie uważamy się za specjalistów. Znamy temat dość dobrze. Mamy dokumenty, które to potwierdzają. Tak jak wcześniej wspominałem, jest szafa tych dokumentów. Zresztą wszystko jest zdigitalizowane. Można to nawet wykorzystać. I trzeba się uczyć. Tyle. Czy ja też mogę? Dzięki za to pytanie, bo ono jest rzeczywiście bardzo interesujące i myślę, że to jest pytanie na 3 osobne dyskusje, ale postaram się tak króciutko, że zgadzam się z tym, że zdobywanie wiedzy i specjalizowanie się, używam specjalizowanie, bo jakoś tak profesjonalizacja nie leży mi za dobrze, jest istotne, ale oprócz tego jest jeszcze drugie ważne słowo, czyli intersekcjonalizm. I tak jak zgadzam się, że na przykład operacji na otwartym sercu nie powinna robić osoba, która miesiąc temu zajarała się tematem, więc w jakichś dziedzinach potrzebujemy osób z wiedzą, z umiejętnościami, ale dla mnie problem zaczyna się wtedy, kiedy te osoby nie potrafią wyjść poza swoją specjalność, bo wtedy tworzymy kulturę indywidualizmu, a nie kolektywizmu. I dlatego olbrzymią wartością dla mnie w naszej całej strukturze antyrepresyjnej było właśnie to, że my dbałyśmy o to, żeby osoby prawnicze, które przychodzą z bardzo określoną wiedzą, mogły liczyć na naszą pomoc w tłumaczeniu na przykład tego, co mówią do nich klienci, albo pomagałyśmy im patrzeć na problemy z różnej perspektywy. I to też wybrzmiewało w jakichś naszych wspólnych rozmowach, że jedna koleżanka prawniczka właśnie ostatnio mi powiedziała, że wiesz co, ja zostałam w tej strukturze i to było super, bo ja wiedziałam, że mogę dać przepisy prawne, ale to, co dajecie wy jako kolektyw, albo to, co dają inne grupy społeczne, jakby NGOsy, aktywiści, aktywistki, to jest właśnie ubranie tego w kontekst, który dopiero całościowo może doprowadzić do zmiany. Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Czy kończymy? Nie widzę, ale szczerze mówiąc niewiele widzę stąd. Więc jeśli nikt się nie zgłasza, no to możemy podziękować bardzo naszym prelegentom i prelegentkom i bardzo wam też za dyskusję i za te opowieści, które macie. Wam szczególne dzięki. Bardzo dziękujemy. Jeszcze... Ja proponuję jeszcze na sam koniec, mamy taki 3-minutowy filmik zrobiony przez jednego z naszych mieszkańców. Tak, to obejrzyjmy, przepraszam, w katalogu bo ja zapomniałam. nazywa się to film A. Gryn. Andrzej Gryn. Jest taki króciutki filmik. Czy możemy poprosić On o puszczenie pokazuje tak 3-minutowego filmu z folderu A. Gryn? Dzięki. To ja może w ramach, nie wiem, chyba komentarza a propos tego, co powiedziałeś i takiego zagrożenia profesjonalizacją czy takim zesztywnieniem struktur. Ja mam wrażenie, że my nie do końca o tym rozmawiamy na co dzień, co to oznacza i czym jest wiedza, bo jak myślimy o wiedzy i ekspertyzie, to ona ma różne oblicza. Znaczy w tym sensie, że wiedza osób, które czegoś doświadczają, wiedza doświadczeniowa, wiedza codzienna jest również formą ekspertyzy, jest również formą wiedzy i myślę sobie, że na przykład ruchy wokół zdrowia są takim przykładem na to, że bez uwzględnienia tej wiedzy doświadczeniowej, codziennej nie można tworzyć na przykład systemowych rozwiązań w obszarze ochrony zdrowia.
bo wiedza specjalistyczna dotycząca chorób nie odzwierciedla tego, co doświadczenie na przykład choroby oznacza dla danej osoby. Ale też myślę sobie, że ta obawa przed zesztywnieniem struktur, czy przed taką profesjonalizacją nie powinna nas zatrzymywać w takim procesie, po pierwsze, budowania wspólnej wiedzy, po drugie, traktowania różnego typu wiedzy no, w pewnym sensie użytkowo, bo ona do czegoś nam jest konkretnie potrzebna, ale też myślę sobie, że jakby jeśli chodzi o te procedury, to ja muszę powiedzieć, że często mam niedosyt pewnej świadomości procesów decyzyjnych w ruchach społecznych czy w organizacjach. No, przykładem dla mnie jest ostatnio Kongres Kobiet, tak? Kiedy po prostu pojawia się nagroda, ale właściwie nie wiadomo, kto tą nagrodę dał, w czyim imieniu i dlaczego akurat tą, a nie inną. I wiele osób uczestniczących, w tym między innymi ja, po prostu w pociągu się dowiaduje, że ktoś w moim imieniu coś zrobił, tak? Więc w tym sensie bardzo bym chciała mieć właśnie jasne procedury, jasny proces demokratyczny, który mówi, dobrze, to nie jest nagroda na przykład, nie wiem, 5 osób, ale niech ona będzie wręczana w imieniu tych 5 osób, a nie w imieniu całej społeczności, która wykonała jakąś ogromną pracę i się podzieliła na przykład swoją wiedzą i doświadczeniem. Więc w tym sensie mam wrażenie, że cierpimy często raczej na niedobór pewnych procedur i jasności, transparentności tego działania, a nie na nadmiar. Myślę, że to też jest kwestia właśnie tego udawania trochę, że te procedury nie istnieją, że się decyzje nie wydarzają, tak, że one się objawiają, że hierarchia w naszych grupach nie istnieje przez to, że o niej nie powiemy, tylko że będzie właśnie na nas spadać po prostu, a my wiecznie będziemy zdziwieni. Dobra, to już film, tak? Gotowe, tak. Dobra.